Święta, święta i po świętach. Weekend minął, poniedziałek minął. Odpoczęliśmy troszeczkę i czas wracać do pracy. Wtorek. Pracownicy na budowie już wczoraj pracowali normalnie. No tylko w Polsce mamy drugi dzień świąt. Oni zaczynają, mają czwartek, piątek wolny. A ja sobie stoję w koreczku i jadę do pracy, ale nie, najpierw jadę do lekarza z dzieckiem. Trzeba samochód oddać na serwis. Zobaczymy, co dzisiaj będzie się działo. Zawsze poniedziałek u mnie w pracy jest trudny, no bo po całym weekendzie, prawda, to mamy dużo wysyłek, więc to jest priorytet, przyjechać i wysłać wszystko. Ale ogólnie odpoczęliśmy troszeczkę w święta, pobawiły się dzieci, znaliśmy się wszyscy w każdą stronę, popracowałem troszeczkę, no i baterie naładowane, można można tydzień zaczynać. Do weekendu mamy trochę krócej, 4 dni, więc mam nadzieję, że mieliście udane święta, że pobawiliście się w lany poniedziałek. Pierwszy serwis samochodu dopiero tak naprawdę po 26 000 kilometrów, bo kupiłem używany. Gdyby ktoś się pytał. Normalnie co tam 10-15 tysięcy powinno się robić przegląd. W święta oczywiście się nażarłem, więc od dzisiaj zaczynamy dietę. Trzeba troszeczkę schudnąć. Specjalnie poczekałem ze startem diety do poświąt, bo chciałem już zacząć tydzień przed świętami, ale potem uznałem, no jak ja dietę utrzymam w święta, no to niemożliwe. Więc nie wiem, jakie tam macie obietnice świąteczne. Ja sobie obiecałem, że będę miał rygorystyczną dietę i chociaż te 15 minut dziennie potrenuję dziennie. Najczęściej mi się udaje w środę i w weekend. W święta udało mi się zrobić jeden trening, tak naprawdę. I nie jestem z tego bardzo zadowolony, dumny, bo miały być 3 treningi. Ale wiecie, jak to jest z dziećmi. Ciężko to wszystko pogodzić. A jeszcze muszą być chęci. Ogólnie widać, że jeszcze na mieście jest mało samochodów, bo się jedzie bez korku, jak na godzinę 8:20. Jest bardzo fajnie. Normalnie by mi to zajęło dużo dłużej. Ale mówię, odstawię samochód i muszę wziąć jakiegoś Ubera do roboty, a potem z roboty wziąć Ubera po samochód i może wcześniej się zmyję z roboty, żeby nie było. Pogoda bardzo dopisała, święta. Takie Wielkanoc lubię. Tam słyszałem, że widzieliście, że się przejęzyczyłem. Powiedziałem, co powiedziałem? Wigilię? Czy tam Boże Narodzenie? No słuchajcie, no. Ten typ tak ma. Nic nie poradzę. Często mylę imiona, często mylę jakieś znaczy nie mylę, tylko po prostu przejęzycam się. Każdemu się zdarza, mimo że troszeczkę więcej. Wybaczcie, wiecie o co chodzi. Choinki nie chowajcie. Co to się na tym świecie podziało, słuchajcie. Nie wiem, co się podziało, ale jadę z dzieckiem do lekarza. Dostaję właśnie wiadomość, że przyjedź do lekarza, zostaw dziecko pod szpitalem i instrukcję obsługi, czyli kluczyki, wrzuć tam do skrzynki. No co to w ogóle jest za świat? Już zero obsługi, zero rozmowy z kimś, wszyscy chcą pieniądze. Nie no, teraz rozumiem, jak to te firmy żyją sobie. Wszystko zautomatyzowali, ludzi pozwalniali i nie muszą ZUS-ów płacić. Mogę to zrozumieć, kurczę. Wiecie, kilka tysięcy, jak nie kilkadziesiąt, no ja płacę prawie kilkanaście. No kilka, dobra, jeszcze nie jest to kilkanaście. Bym takiego zatrudnił robota w sklepie, to bym nie musiał ZUS-ów płacić. Jak sobie policzę, że po roku mi się zwróci, to coś w tym jest. A potem ludzie pracy nie mają, szukają pracy. Jestem w szoku. Myślałem, że wejdę, z kimś porozmawiam tak po ludzku, a nie, wysyłają link do YouTube'a, jak zostawić swój samochód w serwisie. Rozumiem, za czasów COVID-a to może tak zrobić, tak? Można było, chociaż też bez sensu. O, w ogóle ja muszę skręcić tu w prawo. Ale bym się zagadał, powiem wam. Jakbym nie skręcił teraz w prawo, zobaczcie się. Trochę pod słońce, to bym stracił 10 minut, a jestem już spóźniony. Z powrotem jestem w samochodzie. Dziecko odebrane. Zapłaciłem jak za zboże, ale trzeba przyznać, że serwis Land Rovera w Warszawie mnie naprawdę zachwycił. Tutaj zaraz wam wrzucę, albo już wrzuciłem filmik, który dostałem w ogóle z przeglądu
odnośnie grubości bieżnika, grubości klocków hamulcowych i wszystkiego, aż jestem w szoku. Pierwszy raz mam taki serwis, żeby serwis wysyłał mi film, jaki jest stan pojazdu. Więc bardzo, bardzo miło zaskoczony. Oczywiście ceny są jakie są. Jesteśmy w końcu w Polsce. Jeszcze do tego Land Rover. Kolejny przegląd powiedzieli za 30 000 czy 34 000, ale lepiej olej zmieniać za jakieś 17 000 kilometrów. Więc pewnie tak zrobimy. Tym bardziej, że samochód stoi pół roku w ciągu roku. Dobry samochód, mam nadzieję, że mi jeszcze posłuży. Zero jakichś błędów, problemów z nim jak na razie, a ma już 26 000 kilometrów, 2 lata. Więc jestem zadowolony. Oczywiście dzisiaj trochę wcześniej z pracy. Teraz zakupy, bo żona Jelly mi wysłała całą listę. I do domu. 2 godziny wcześniej w domu. Sukces! I w pracy dzisiaj też był dobry dzień. Nie nagrałem, bo praktycznie odkąd przyszedłem przez 4 godziny cały czas coś robiłem. A to klient wszedł jeden, drugi, trzeci. Telefony, coś tam. No zawsze początek tygodnia jest hardkorowy. Więc nawet nie miałem czasu pomyśleć, żeby włączyć kamerę. A Jelly mi robi specjalnie na złość. Wysyła mi filmy, jak trenuję na siłowni. Więc mam nadzieję, że dzisiaj wrócę, to sobie trochę potrenuję przynajmniej. Dieta zachowana. Ostatnie jedzenie wczoraj o 11 wieczorem, o 23. A mamy godzinę 16. Więc spokojnie, zaraz mi się okienko otworzy, będę mógł jeść. Po treningu. To próbuję nauczyć na Filipinach ludzi. Jedzenie jest po pracy, nie przed. Chyba że ktoś ma pracę fizyczną, to co innego. Musi mieć energię. Ale jak ktoś ma pracę siedzącą, liczy papierki czy coś, to lepiej to okienko sobie przedłużyć, prawda? To takie moje jest zdanie. Nie mówię, że to jest zdrowe. Zdrowe, jak chcecie bardzo zdrowo, to co 2 godziny, prawda, jedzonko wielkości pięści, najczęściej jakieś 200 kilokalorii i wtedy macie perfekt. 5 razy dziennie, może 6 i jest perfekt. Ja na to nie mam czasu, tym bardziej, że lubię zjeść, więc wolę raz, a porządnie. No tak jak to w Polsce, tak? Może 2. I'm drive, baby. You want accident? I will run a lot also if I have the dog. You have the dog, I see. Yeah. And we are building the house. Okej. Dzieci odstawione. Można jechać do pracy. A, trzeba jeszcze jedno dziecko odstawić do domu. Yes? Yes, Tata. O. Takie życie. Is the what do you go with that? Maybe later we'll go. What? I'm thinking that if the pharmacy is open, I can go now. You can go now. Pharmacy is open? Yes. Oh no. Who left you here? I will use the bike. Maybe later after I train. Alex's bike? Yeah. Beautiful. Why? We have the same size. I think he's more way. His way is more than me, so I can still use it. It's not allowed to borrow. You can borrow if you're not broken. If you're broken, you need to buy new. How can I broken it? Ah, I will just use going to the pharmacy and go doesn't back. matter. If you're broken, you need buy new. You need to buy me then, because you're buying your bike and you're not using it. But you have my bike. Why you don't use my bike? It's not my bike. It's very big. It's But very you heavy. can use mine. Very heavy for me. Ah, very heavy. Yeah, I want only the one that is so light, like So me, light. because I'm lightweight. It's not working like that. It's our choice. Why are you saying it's my choice? Because Good night. good night. Oh. You go sleep. Ah, not so beautiful. No, I Bye. go train. I will go train. Aha, aha. Jelin idzie trenować, a ja jadę do pracy. Zaraz wam powiem, ile mi zajmie droga z domu do pracy.
podejrzewam, że ładny, spory kawałek. Mamy godzinę 8:06. Dzisiaj, zaraz po świętach, to jeszcze komputer się nie łączy. Wczoraj oczywiście był przegląd. Samochód chodzi jak nowy. Co prawda jest nowy, ma 26 000 kilometrów. Jest kolejny problem, ja paliwa nie mam. Dobra. Godzinę 8 minut. 7. Przyjadę na 9:15. Będę miał 45 minut na przygotowanie się do pracy. I codziennie ponad 2 godziny dojazdu. Wiem, że pewnie dużo osób z Was tak pracuje. Ale czyli dużo osób z Was traci czas? 20 parę dni w miesiącu. W roku. Zaraz koniec miesiąca. Jeszcze nie mogę w tym miesiącu podjąć decyzji o zamknięciu firmy czy zostawieniu jej. A przez te święta też troszeczkę jest zaburzone testowanie, znaczy sprawdzanie wszystkiego, bo było, no co prawda niby jeden tylko dzień wolny, ale było widać, że ludzie w święta w ogóle nie siedzą przed komputerem, naprawdę. Tak popatrzyłem i na drogach pusto, sprzedaż zerowa. To dobrze oczywiście, to dobrze. Ale w normalny weekend jest większa sprzedaż. Nowy Draglawie. Informujemy, iż w trosce o wysoką jakość obsługi naszych klientów rozmowa będzie nagrywana. Jeśli tego No ja nie też. akceptujesz, to zwątpienie. Dzwonimy w sprawie Journey prawo jazdy. Prawo jazdy. Czy mogę pomóc? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa mojej żony odnośnie prawo jazdy. Składaliśmy o przepisanie prawo jazdy z filipińskiego prawo jazdy na polskie. Dobrze. A mogę poprosić PESEL? O, to dobre pytanie. Już podaję. Dzwonię ja, bo moja żona nie mówi po polsku po prostu. Nie, no jeszcze nie mam. Już momencik, bo to jest wymiana zagranicznego prawa jazdy. Tak. A, tu mam informację, że pani powinna zgłosić się do twojej ambasady. Ja wiem, ale dzwoniliśmy do ambasady i ambasada nie wydaje potwierdzenia prawo jazdy filipińska. No ja rozumiem, chodzi o to, żeby to ambasada wydała, tylko żeby nam pomogła w potwierdzeniu, ponieważ my jak nawet wystąpimy na Filipiny, to raczej nie dostaniemy tego potwierdzenia. Chodzi o to, żeby nam pomóc. Albo jeżeli żona ma kogoś tam na Filipinach z rodziny, znajomego, który mógłby pójść do tego Wydziału Komunikacji i w jej imieniu wziąć takie potwierdzenie jej prawa jazdy i oryginał by nam dostarczyła, przetłumaczony, A czy, to może... czy ten oryginał może musi w ten mieć sposób. apostille? To znaczy, no musi być oryginał, to nie może być wydruk z internetu, o, tak powiem. Oryginał podpisany z pieczęcią. Rozumiem, bo problem jest z apostille, bo mamy 3 dzieci po prostu, a tylko na Filipinach można w 2 miejscach zrobić apostille i to jest duży problem, żeby się przemierzać, bo teraz dopiero co wróciliśmy. Czyli oryginał potwierdzenia z tego urzędu, to się nazywa Tak, LTO. Czyli tam, gdzie wydają prawa jazdy, tak. No dobrze, spróbuję się dowiedzieć. Mówię, strasznie jest problem z ambasadą filipińską, bo kiedyś to robili, potwierdzali, a teraz już nie potwierdzają i nie mogą w żaden sposób pomóc tutaj w Polsce. W sumie to ambasada nie powinna potwierdzać, no bo nie wydaje tych praw jazdy, ale mogłaby pomóc nam. Czyli my wysyłamy pismo, oni ewentualnie kontaktują się z tym urzędem, jakoś w jakiś sposób sobie przesyłają. Ale chyba państwo wysłali pismo. No tak, wysłaliśmy w sierpniu zeszłego roku. No bo oni właśnie coś nam też wypisali, że oni tym się nie zajmują i tyle. No a w naszych przepisach jest tak, że jak nie możemy uzyskać potwierdzenia z zagranicy, to możemy wystąpić poprzez placówkę w Polsce. Taką dyplomatyczną, czyli ambasadę. A czy ambasada polska w Manili nie może tego zrobić? W teorii?
No w sumie niby mogłaby, ale też nie wiem jak to jest. Ale mówię, no jeżeli ktoś jest tam z rodziny czy ten, to może udałoby mu się z Wydziału Komunikacji po prostu, po takiego wydziału, który wydaje te prawa jazdy tam na Filipinach, wziąć takie potwierdzenie dla No dla dobrze, pani. czyli potwierdzenie plus tłumaczenie przysięgłe. Tak, Jeśli nie tak. będzie potrzebne apostille, bo mówię, w dokumenty z Filipin są, przynajmniej urzędowe, w większości potrzebne są potwierdzenia apostille, to postaramy się to załatwić w takim razie. No dobrze, dziękuję, Znaczy, no dziękuję, wie- cały czas myślimy o tym, bo mówię, bo żona, no jesteśmy znaczy ogólnie żyjemy w Polsce, prawda? A Tak. żona chce zacząć jeździć. No ja rozumiem. Dobrze, Dobrze. to wszystko wiem. Czekam. No proszę mi dać miesiąc. Dobrze, oczywiście. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam. To jak słyszeliście, w sierpniu wysłali dokument, bardzo miła pani oczywiście, do ambasady. Ambasada powiedziała, wypięła się tyłkiem, filipińska ambasada w Warszawie. I nie potrzeba apostille, więc spróbujemy coś takiego zdobyć. No bo to już zaraz rok minie. Parę miesięcy i będzie rok. A jak prawo jazdy nie ma, tak nie ma polskiego. Co kraj to obyczaj, nie wiem jak to dalej nazwać. Potwierdzić prawo jazdy. No jeden telefon i się potwierdza prawo jazdy. Ja to tak widzę. Jest tam numer PESEL, jest numer prawo jazdy. Potwierdzenie można w internecie sprawdzić. Oh, hello, Isa. Oh, you scared. Their battle, you don't see the battle fall down? Oh, there. Oh. Okay, she's scared. How are you? I'm in the house. I'm good. You scared me. You know that? Me? Scared us. We were just talking about something. She said I heard some noise. Now we were just running Ay, out of nowhere. Because now I'm in the work, you know, Why are you here? to check you. To check you. I am fixing the roller. What you doing? Talking to her boyfriend. Oh. You fixing. Kasi mo na sana istorya na pagkuhan. But why you close the door? Because it's too loud. It's too loud. Sige, sige. What?
It's good I don't have heart attack. Where's Alex? No Alex today. Then why you Słuchajcie, przestraszenie Jelin się udało. What? Oh my god.